Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak już Państwo na pewno doskonale wiecie, jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, która odtwarza chyba najbardziej zbrodniczą armię ze wszystkich, jakie kiedykolwiek Matka Ziemia nosiła. W związku z tym, że rodziny każdego członka naszej grupy zostały w mniejszym lub większym stopniu dotknięte przez działania II wojny światowej, czujemy się zobowiązani nie tylko do tego, aby kultywować glorię i chwałę naszych ascendentów, ale także do tego, aby podkreślać okrucieństwo i zbrodnie, których dopuszczali się ich przeciwnicy. Proszę Państwa, w dobie zakłamywania historii, czego teraz jesteśmy wszyscy świadkami, głosy takie jak ten są bardzo ważne. Chcemy Państwu bowiem pokazać, że Wehrmacht wcale nie był taki cukierkowy, jak niektórzy chcą nam wmówić. Zanim jednak przejdziemy do oryginalnych tekstów z tamtych lat, chcemy Państwu pokazać krótki film, który przetłumaczyliśmy, a na którym to widać grupę weteranów niemieckich, którzy zwiedzają Muzeum Broni Pancernej w Münster. Trzymajcie się Państwo foteli, bo naprawdę to, co tam się dzieje, to jest czysta aberracja. Meine Damen und Herren, begrüße Sie im Panzermuseum. Mein Name ist Thiel, begrüße Sie im Namen der Stadt Münster und der Panzertruppenschule der Bundeswehr. Meine Damen und Herren, das sind und waren deutsche Kanonen, von der Firma Krupp gebaut, Mitte der 30er Jahre in die Sowjets verkauft und hier im T-34 und später auch das Pack-Kanone eingesetzt gefahren. Aber warum trafen sie so schlecht? Kein Entfernungsmesser, kein Zielfernrohr. Wenn die Sowjets den Kampf führten, schossen sie mit dem Turm-MG, schätzten die Entfernung, führten dann den Kampf mit der Waffe. Klar, man schoss erstmal mehr vorbei, als man traf. Aber wann sie trafen, 1500 Meter. Deswegen sage ich auch hier immer wieder, meine Damen und Herren, Kruppstahl, deutsche Wertarbeit. Alles andere war sowjetisch und das war nicht so gut. Ja, gegen Holland haben wir nicht gekämpft. Nur gegen die Russen, haben Die Sie, Russen, sagen ja, Sie. ja. Genauer gesagt haben wir nicht gegen die Russen gekämpft, sondern gegen den Bolschewismus. Naja, Der Russe ist Der Mensch ist genau der gleiche wie wir. Stalin- Nur der stalinistischer Kommunismus, der Bolschewismus und haben versucht, unser Land davor zu schützen und vor allen Dingen vielleicht ganz Europa. Wenn wir den Bolschewismus nicht aufgehalten hätten, dann wäre er auch über Irland gekommen und vielleicht nach Frankreich und so weiter. Der war bis an der Kanalküste. Ja, genau. Der Russe. Hatte Und da alles vor. Wir hatten, weil ja wir mussten auch gegen den Amerikaner kämpfen, weil der dann gelandet ist in Frankreich und in Italien und in Afrika und so weiter, haben wir also am Schluss gegen den Russen gegen zum Teil 12-fache Übermacht gekämpft. Und immer mit der Hoffnung, ihn noch von den Reichsgrenzen fernzuhalten, zum Schutz unserer Bevölkerung. Er hat ja nicht die Genfer Konvention unterzeichnet und hat also vom Kriegsvölkerrecht musste er gar nicht Gebrauch machen, das hat er auch gezeigt. Und hat entsprechend unsere Bevölkerung aufgehetzt, natürlich durch die sowjetische Propaganda, die bolschewistische, massakriert und zum Teil ganz misshandelt, hauptsächlich die Frauen. Und das haben wir versucht, bis zuletzt zu verhindern. Das ist uns nicht gelungen, aber wir haben es Deutschen versucht. Soldaten nie passiert. Vielleicht, aber streng verboten. Ich meine, Was war nicht Die verge- Vergewaltigung von Frauen. Ausschreitungen. Das haben doch die Russen gemacht. Das Haben Deutsche nicht gemacht, meinen Sie? Deutsche Nein. nicht. Nein, das Wer, wird zwar wer immer da erwischt behauptet, wurde, der wurde das wird sofort behauptet, erschossen. das hat die deutsche Wehrmacht nicht gemacht. Das war nicht erlaubt. Also wer erwischt wurde, wurde sofort erschossen oder in die Strafkompanie gesteckt. Aber es hat doch auch Unangenehmheiten gegeben zwischen der Viel Wehrmacht und der unangenehm. Bevölkerung. Selbstverständlich. In Holland. Welche denn? In Holland? Welche denn? Apropos. In Pütten, mein Dorf, wo Ja, ich was geboren bin, ist da passiert? da hat die Wehrmacht das ganze Dorf umriegelt und die männliche Bevölkerung zum Arbeitseinsatz ins Reich deportiert. Und von den über 600 abgeführten Männern sind nur 49 zurückgekommen. Haben Sie da Beweise? Ja, die Männer sind nie wiedergekommen. Mein Großonkel waren dabei, die sind dabei umgekommen. Und das hat die Wehrmacht gemacht? Das glaube ich nicht. Die Das- Wehrmacht hat mit diesen nichts zu tun. Arbeitseinsatz Leute Doch, die zu Wehrmacht- verhaften. Die Das war vielleicht Polizeitruppe. kurz außen vor dem Dorf
wurde ein Attentat auf ein deutsches Auto verübt. Das sind zwei, aber es war nicht sicher, dass da das war der Briten daran Auslöser. beteiligt Das war waren. der Auslöser, deshalb ist Es hat immer eine Ursache, wenn solche Reaktionen überreagiert. Aber das war nicht gemäß dem Kriegsrecht. Ja, Aber das, was die Attentäter, wo das Auto von Partisanen oder von Nicht-Kombattanten vernichtet wurde oder getötet war, das war auch nicht nach dem Kriegsrecht. Oder waren es holländische Soldaten? Nee, es waren Widerstandskämpfer. Sehen Sie, da haben wir schon. Partisanen, sagt man im Osten. Russland Das genau war die dasselbe. Ursache. Die Reaktion auf dieses Vorkommen, dass ein Fahrzeug vernichtet wurde durch Partisanen. Aber das allererste Verbrechen war doch, dass die Niederlande mit Krieg überrollt worden waren. Wirklich Richtig. begonnen. Ja, das ist richtig. liebe Frau, Einmarschiert. wir haben stundenlang diskutiert. Einmarschiert, Wir kommen nicht weiter. ohne zu fragen, ob wir das dürfen. Ne? Krieg Ob das die ist ein Wehrmacht darf, furchtbares erst hätte fragen müssen, dürfen wir durch Holland durchmachen. Vielleicht Kriegserklärung abgeben. Ja, da hätte aber niemand gesagt, ihr könnt das. Ich sage, im Krieg herrschen andere Gesetze. Zszokowani? Zapewniam Państwa, my też byliśmy i to nie na żarty. I zanim zaczniemy kontynuację naszego tematu, chcemy Państwu zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Tak samo jak czystym nonsensem i abstrakcją zdaje się nazywać mianem volkswagenistów, bandytów, którzy prowadzili doświadczenia na małpach i ludziach pod kątem szkodliwości spalin z silników diesla, tak samo czystą aberracją jest określanie bandytów z Wehrmachtu mianem nazistów, a nie Niemców. Czcigodni Państwo, być może i słusznie będzie się Państwu wydawać, że to jest szczytem bezczelności, jak można próbować tamować przepływ tych informacji o prawdzie historycznej na temat Niemców, którzy zrobili sobie z Europy w czasie II wojny światowej no po prostu czysty plac zabaw dla sadystów, to chcemy Państwu zwrócić uwagę na to, od czego tak naprawdę wzięło się to trzęsienie ziemi po niemieckiej stronie. Niemcy już od zakończenia wojny próbowali relatywizować historię. Jednak kiedy w 1995 roku w Niemczech zorganizowana została wystawa poświęcona zbrodniom Wehrmachtu, bardzo wielu Niemców było szczerze oburzonych i żądało, aby nie przyrównywać czynów regularnej armii walczącej na wojnie do działań SS czy policji. Faktem jednak pozostaje, że żołnierze Wehrmachtu częstokroć nie byli wcale gorsi w poziomie okrucieństwa od swoich kolegów z SS i Polizei, plamiąc swoje mundury podobnymi zbrodniami. Odnalezione przez niemieckiego historyka Sönke Neizela nagrania z podsłuchanych przez aliantów rozmów jeńców niemieckich z Wehrmachtu po raz pierwszy dobitnie ukazały skalę czynów niemieckiej armii i pomysłowość niemieckich żołnierzy w zabijaniu ludzi. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa kilka przetłumaczonych wspomnień niemieckich żołnierzy. Drugiego dnia wojny w Polsce musiałem zrzucić bomby na dworzec w Poznaniu. 8 z 16 bomb spadło na miasto, prosto na domy. Nie podobało mi się to. Trzeciego dnia nic mnie to nie obchodziło, a czwartego dnia sprawiło mi to przyjemność. Lubiliśmy wyruszać przed śniadaniem, ścigać pojedynczych żołnierzy po polach ogniem z karabinów maszynowych, a potem zostawiać ich tam z kilkoma kulami w plecach. Opisuje żołnierz o nazwisku Pol. Jego kolega z celi Majer dopytuje. Ale to było zawsze przeciw żołnierzom? Pol zaprzecza. Przeciw cywilom też. Atakowaliśmy konwoje na ulicach. Leciałem w łańcuchu. Samolot delikatnie przechylał się, a potem odbijaliśmy ostro w lewo i waliliśmy ze wszystkich karabinów, które mieliśmy. Czasem koło nas fruwały konie. To okropne z tymi końmi. Przestań! Komentuje Meyer. Koni było mi żal. Ludzi absolutnie nie, ale koni było mi żal, aż do końca. Strzeliłem Francuzowi w plecy. Jechał na rowerze. Mówi żołnierz z Lütterer do żołnierza Webera. Z bliska? Tak. Chciał cię pojmać? Bzdura, chciałem ten rower. Na Kaukazie, kiedy jeden z nas zginął, żaden porucznik nie musiał nam mówić, co mamy robić. Po prostu wyciągaliśmy pistolety i zaczęliśmy strzelać do wszystkiego w zasięgu wzroku. Kobiet, dzieci, wszystkiego. Szokujące? Lećmy dalej. Inny żołnierz opisywał o tym, jak jego dowódca zachowywał się we Włoszech. Kiedy tylko przybywaliśmy na nowe miejsce, miał zwyczaj mówić: zabijmy na początek kilku ludzi. Zabijmy 20 mężczyzn, żebyśmy tu mieli ciszę i spokój. Nie chcemy, żeby jakieś pomysły urodziły im się w głowach. Żeby dolać troszeczkę oliwy do ognia, przenieśmy się na nasze polskie podwórko.
Niemieccy generałowie mieli duży problem tak naprawdę z tym, żeby powstrzymywać jakoś zapędy seksualne żołnierzy niemieckich. W Warszawie nasi żołnierze musieli czekać w kolejce na zewnątrz budynku. Chodzi tutaj o dom publiczny. W Radomiu pierwszy pokój był pełny, a reszta stała na zewnątrz. Każda kobieta miała 14-15 mężczyzn na godzinę. Kobiety wymieniali co 2 dni. Opisuje jeniec nazwiskiem Walus. Relacja żołnierza Walusa nie dość szokująca? No to sprawdźmy, co w tym czasie robiła rycerska Luftwaffe. Na początku 1943 roku taką rozmowę zarejestrowano między pilotami Beumerem i Greimem. Mieliśmy zamontowany karabinek kalibru 2 cm. Zlatywaliśmy nisko nad ulicę, a kiedy widzieliśmy nadjeżdżające sprzeciwka samochody, włączaliśmy światła, żeby tamci myśleli, że zbliża się do nich inny samochód. Potem otwieraliśmy ogień. To było bardzo skuteczne i fantastyczne. To była świetna zabawa. Atakowaliśmy tak samochody i inne. Szanowni Państwo, te relacje to wyłącznie kropla w morzu okrucieństwa i zła, jakie rozlało się po Europie podczas II wojny światowej wywołanej przez Niemców. Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do tego, abyście sami poszukiwali wokół siebie osób, które jeszcze pamiętają tamte straszne dni. Spisujcie ich relacje, nagrywajcie kamerami, dyktafonami, piszcie notatki, sporządzajcie mapki, szkice. Proszę Państwa, wszystko, co tylko się da. Od wybuchu II wojny światowej minęło 79 lat. Ci ludzie umierają. Jesteśmy naprawdę ostatnim pokoleniem, które ma bezcenną szansę spisać to wszystko na kartach historii. Jak w każdym narodzie i wśród nas, Polaków, zdarzały się potwory, które dla zysku lub samej satysfakcji kolaborowały z Niemcami. Pamiętajcie Państwo jednak, że tylko polski rząd karał za szmalcownictwo. Tylko w Polsce powstała jedyna ówcześnie na świecie organizacja pomagająca Żydom Żegota. To rotmistrz Pilecki, ryzykując swoim życiem, na ochotnika dał się umieścić w niemieckim, podkreślamy, niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. I dlatego walczmy o dobre imię państwa polskiego. Walczmy o dobre imię naszej ojczyzny. Walczmy o dobre imię naszej historii, a nade wszystko walczmy o dobre imię naszych bohaterów, bo oni 79 lat temu nie wahali się bronić nas, przyszłych pokoleń. Odwdzięczmy im się za to. Zasłużyli, szanowni Państwo. Oni naprawdę zasłużyli. My na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu, bo to jest wręcz niewyczerpane źródło historii tak tragicznych, że naprawdę łza sama napływa do oka. Póki co serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i wyjątkowo nie zaprosimy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka. Zapraszamy Państwa do łapania za zeszyty, dyktafony, kamery, aparaty. Idźcie i uwieczniajcie prawdziwą historię naszego państwa.